Na każdą górę prowadzi wiele ścieżek. Na każdej rzece można zbudować wiele mostów. Na każdej pustyni odnaleźć wiele oaz. Lecz Twoja droga jest jedna. Zaczyna się tam, gdzie stoisz. Aby dojść do celu, musisz uczynić pierwszy krok. Każdego, kto wchodzi przez zachodnie drzwi do katedry w Chartres we Francji, uderza obraz wyrzeźbionego w czarnej kamiennej posadzce labiryntu. Tradycja labiryntów pochodzi z okresu średniowiecza. W dawnych czasach ubodzy pielgrzymi, których nie stać było na kosztowną wyprawę do Ziemi Świętej, mogli odbywać swoją pielgrzymkę w kościele, przechodząc na kolanach wyrzeźbionymi w posadzce korytarzami labiryntu. W czasach wielkiego rozsądku zaniechano tych praktyk, uznając je za nierozsądny zabobon. Labirynt z katedry w Chartres jest jednym z nielicznych, który ocalał po rewolucji francuskiej. Nie trzeba jednak wyjeżdżać do Francji, aby odbyć swą pielgrzymkę po labiryncie. Można tego dokonać, śledząc wzrokiem na reprodukcji jego zagmatwane korytarze, czyniąc z tego swoistą medytację. Być może na początku wyda nam się to absurdalne. Gdy jednak głębiej wnikniemy w jego ukryty sens, odnajdziemy wiele symbolicznych zbieżności z naszym codziennym życiem. Życiem, które przecież często nazywamy drogą. Nasze życie też czasami komplikuje się tak bardzo, że przypomina labirynt. Na początku labiryntu, podobnie jak w życiu, wydaje nam się, że jesteśmy blisko celu. Gdy jednak ruszymy dalej, napotykamy trudności. Niekiedy musimy oddalać się od środka i cofać. Czyż załamania labiryntu nie przypominają naszych stanów bierności, niepewności, apatii? Czyż nie są wyrazem naszych stanów emocjonalnych, naszego lęku, w chwilach, gdy wydaje nam się, że tracimy grunt pod nogami i gubimy sens i cel naszego życia? Labirynt uświadamia nam jednak,
że wszelkie trudności i załamania, wbrew chwilowym złudzeniom cofania się i oddalania, zbliżają nas do środka. Labirynt pokazuje nam, że rozwój duchowy nie następuje liniowo, lecz cyklicznie i spiralnie. Daje nam nadzieję, że nasze okresy trudności i regresji, mimo naszych negatywnych ocen, zbliżają nas do celu. Labirynt pokazuje nam również, że w każdym miejscu możemy zaczynać od początku i z każdego miejsca możemy dotrzeć do celu, gdy tylko będziemy z wiarą postępować naprzód. Po przejściu labiryntu łatwiej mi zrozumieć słowa Antonio de Saint-Exupéry, że liczy się tylko droga, że nie może być postępu bez zgody na akceptowanie tego, co nam się w życiu przydarza, zarówno dobra, jak i zła. Gdyż z miejsca, w którym się znajdujemy, wyruszamy nieustannie dalej. Również łatwiej mi zrozumieć, dlaczego miłości uczymy się wtedy, gdy nam jej brak, a Boga uczymy się na modlitwach, na które nie znajdujemy odpowiedzi. Gdy wyruszysz w drogę, opuszczą cię twoi przyjaciele. Pierwszym owocem twych wysiłków będzie zniechęcenie. Potem przyjdzie zwątpienie i załamanie. Jeśli jednak nie przelękniesz się samotnej wędrówki, dopiero wtedy w oddali ujrzysz promień światła.